Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności skąd nas słuchacie. Z tej strony Paweł Jerzowski i Mateusz Lech, bo Paweł Jerzowski śpi. Nie, bo ja sobie sprawdzałem, czy nas słuchać na YouTubie i mam dobre informacje słuchać, a więc technicznie wydaje się, że mamy to opanowane. Dobra, nie przedłużając, może agenda. No, Co ty na agenda to? jest prosta. Na samym początku chcielibyśmy podziękować wszystkim za tak dużą ilość łapek w górę. No i tutaj oczekujemy następnych łapek w górę, bo jeżeli będzie tych łapek pojawi się 300, to będzie bardzo ciekawy film dotyczący budownictwa luksusowego dla rosyjskich miliarderów, bo jest nowy trend, no i chcielibyśmy się z Dla wami elit. podzielić. Dla elit Dla politycznych, elit, tak, dla oligarchów. Mhm. Są pewne niuanse budowlane. Tak, jeżeli ktoś warto- chce zostać rosyjskim oligarchą, to też może się zapoznać, co może go czekać. Piszecie, że z Budapesztu nadajemy. Tak, z Budapesztu nadajemy, wszystko się zgadza. Znaczy, ty nadajesz. Tak, Ja Mateusz nadaję jeszcze nie wie, ale Pod tej też samej ściany, co zawsze. Więc, sztuczna jest. Tak, sztuczna. Tak jak mój uśmiech. Dobrze, słuchajcie, no to zgodnie z tym, co Mati powiedział, na sam początek chcielibyśmy podziękować wszystkim patronom, fanom, opiekunom za wsparcie, no i za to, że przesyłacie nam takie wspaniałe filmy. Więc Mati, jakbyś mógł puścić film od patronów, byłbym wdzięczny. Mam nadzieję, że to ten. Jakby co to za chwilę najwyżej wyłączę. Kilka osób z różnych stron świata próbowało nagrać. Zobaczmy, czy się. Uwielbiam portal Ekonomia Rosji. Mateusz to taki słodziak. Polecam. Kremlinka Show is number one channel in Tanzania. Great work. Wtorkowe programy to czysta rozrywka. Kocham Pawła. Jest taki mądry i śmieszny. Dzięki tym programom znów się uśmiecham. Może moja żona wróci. Buziaki dla prowadzących. Paweł śmieje się dokładnie jak mój chłopak. Tak, więc Kciuki w górę, 300 teraz poprosimy. I słuchajcie, poważnie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tych życzeń, to jak najbardziej jest taka możliwość. Jeżeli też ktoś chciałby pozdrowić, na przykład na wizji, to wprowadzamy taką nową formułę i za drobną opłatą jak najbardziej tutaj może dołączyć do osób, które wspierają kanał, wpłacić i my wtedy jak najbardziej się sprzedamy. połączymy to wszystko, Nie dogramy ma muzyczkę, problemu. nie ma problemu, więc jak najbardziej zapraszamy. A my chyba będziemy musieli przejść już do naszych takich poważniejszych tematów, nie? Czyli Geopolo. Co ty na to? Leopolo. Tak. Bo mamy dla was w związku ze szczytem w Petersburgu. Czekaj, bo ja muszę się na eksperta teraz zrobić, wiesz. Okej. Gotowy? No, to mam. Tak, już możemy. Dobra. Więc był szczyt w Petersburgu, Rosja tam przyjęła trochę afrykańskich krajów, a wpadliśmy na pomysł, żeby spróbować Rosję wypchnąć do Afryki. I żeby to osiągnąć, przygotowaliśmy dla was taką krótką prezentację i znaleźliśmy kraj, z którym moglibyśmy porównać Rosję. I dzisiaj sobie o tym pomówimy.
O, ty tu wrzuciłeś tego pana, tego Putina, a ja mam taki oto obrazek. Rosja to taka Nigeria, tylko ze śniegiem. I będziemy sobie to dzisiaj omawiać. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Tak, omówimy sobie różnego rodzaju różnice pomiędzy Nigerią a Rosją, bo jest dużo, ja myślę, różnic, ale też jest dużo podobieństw. I o tym też sobie powiemy, jak to wygląda. Tak Jeżeli jest. ktoś nie kojarzy, gdzie Rosja leży, no to jest to tak za Białorusią i Ukrainą. A jeżeli ktoś nie kojarzy, gdzie Nigeria leży, to powiemy, że... Ale to na mapce są oznaczone, oba. Oznaczone, Nie musisz tłumaczyć. No Ja wiesz, bym no, ten- ja nie wiem, wiesz, kto nas słucha, tak, no więc może warto. Tak jest, tak jest. Ja bym wrzucił na ekran pierwszy wykres. Jak widzicie, mamy tu mapki, jest No ale zielona. poczekaj, a widzisz, no Co? nie podpisałeś, która jest Rosja, która jest Nigeria i teraz, no, ktoś może się pogubić. Właśnie chciałem powiedzieć, że zielona to jest Nigeria, a ta w kształcie Kackupy jest Rosja. Mhm. I jeżeli chodzi o populację, no to Nigeria, choć mało się o tym słyszy, ma więcej ludzi niż Rosja, gdyż 180 milionów w stosunku Osiem. do 100, no 8 może nie doliczyli. Bo No ja myślę, że wiesz, oni tam z tego co widziałem i czytałem, to 200 pewnie w 2 lata może pykną. Tak, tak. A Rosja? Mają bardzo młode społeczeństwo i bardzo Mhm. dużo ludzi się tam rodzi, nie? No tak, są dzieciaci. Tak, a z kolei Rosja Mają duży przyrost. Tak. jest przeciwieństwem tego, gdyż te 144 to jest ponoć naciągnięte. No i nie za dużo się No, też mówi ludzi... się o 130, jeżeli odejmiemy na przykład inne nacje, które na przykład w ostatnim sondażu czy w ostatnim spisie powszechnym, no to może się okazać, że tych Rosjan jest jako Rosjan, no mniej niż Mhm. nawet 100. Tak. Tak, no milionów. ale to oficjalnie jest 144, więc taka jest infografika. I tych infografik dzisiaj przygotowaliśmy kilkanaście, żeby wam pokazać, jak zbieżne to są ze sobą kraje. Co nie wydaje się takie oczywiste na pierwszy rzut oka. I tutaj mamy... A tu jest pierwsze pytanie, czy Nigeria dostarczy mobików? Nic nam nie wiadomo na ten temat. Nic nam nie wiadomo. Tu mamy... musiałbyś zniknąć. O, dobra. A tu znowuż jest pytanie, bo mylicie. Niger, nie Nigeria. To Niger jest wyżej. Tak, Nigeria jest niżej. A więc my Jest- mówimy o. Nigerii. Ja wiem, że to też na N, tak i też coś tam. Ale czekaj, nie możesz powtarzać, bo nam zablokują kanał. A, nie mogę, tak, nie. Tak, to nie. Tak, tu Nie, bo cię tak ktoś by było. sprytnie... Nie, tak, trolika. Zrobili cię, No, zrobili. ja także powiem to właśnie słowo tego wyżej kraju i będzie problem. Tak, Znowu już się raz, będzie już monetaryzacja, raz powiedziałeś i będzie problem. Tak. No, róbcie tak dalej, a skończy się rumakowanie i nie będziemy tego nagrywać. bo Tak, to i nie będzie wtorkowych kanałów i będzie miało programów. sensu. No. Więc tak, współczynnik Giniego. Wiesz, co to jest, Paweł? Bo Nie, ale mi zasłoniłeś. powiesz. Tak, zasłoniłeś, ale ja tutaj na dole zrobiłem. Jest to wskaźnik nierówności społecznej i w ten sposób się oblicza, czy w danym kraju bogaci mają, wiesz, dużo kasy, a biedni mało i nie ma tej klasy średniej i tak dalej. I w takim wskaźniku nierówności społecznej Nigeria i Rosja wypadają bardzo podobnie, bo w skali Ale do poczekaj, 100, im wyżej to. im jest wyżej, tym więcej. gorzej. Tak, Tym im gorzej. wyżej, tym jest wskaźnik nierówności gorszy. Więc tutaj mamy te wskaźniki bardzo podobne, a jako, że ludzie mogą nie kojarzyć tego wskaźnika, to ja przygotowałem też Inne kraje wrzutkę. pewnie. Tak, wrzutkę, jak wygląda Polska. No właśnie, bo chciałem się ciebie zapytać, jak właśnie Polska, bo wszyscy zawsze, wiesz, jak mówimy o tej Rosji, no to chcą porównywać, nie wiem dlaczego, Tak. bo ani wielkością, ani liczbą ludności nie przypominamy Rosji, no ale chcą Mhm. właśnie się porównywać, no więc porównajmy. No wskaźnikiem tym też nie przypominamy. No Już nie. wrzucam, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Okej, nie wiem, czy widzicie te kropeczki. Więc tak. Od 2010 do 2021
a nawet no, 2021 przerzucę tutaj na dole nasze logo, spada nam ten współczynnik, a więc nierówności społeczne się wyrównują. Obecnie jesteśmy gdzieś w okolicach 26 punktów na tej skali. No A i więc- słuchajcie, też wbrew pozorom, niezależnie kto w Polsce rządzi, to cały czas spadamy. Tak, tak. Wyrównują się te nierówności społeczne w naszym kraju i to bez względu na to, kto nami rządzi. Więc bardziej to wasza zasługa niż rządzących, tak mi się wydaje. Tak, no myślę, że jak gdyby wszystkich, całego społeczeństwa. I moja, i twoja, Tak i twoja jest. słuchaczu, i twoja Tak, słuchaczko. tak. I pewnie wpływa to też na poziom korupcji. Gdyż wiesz, jeżeli jest w miarę równo, to się ludzie może nie przekupują w ten sposób, a gdy te różnice są duże, no to mamy taką oto sytuację. W poziomie korupcji na świecie Rosja zajmuje 131 miejsce, Nigeria 136, więc również bardzo blisko. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda Polska na tym tle, to również zdobyłem sobie takie informacje i wrzucam je właśnie wam na ekran. I teraz tak, to co widzieliśmy wcześniej dotyczące Nigerii i Rosji, to jest ta szara kreska, czyli w tym momencie jesteśmy na 45. Tu nie ma szarej kreski, Mateuszu. No taka niebieska, szara, no wiesz, na pewno nie czerwona. Ta nie czerwona. Niebieska. Jesteśmy na 45. miejscu, natomiast sami oceniamy, tak po prostu mamy, że czujemy, że jesteśmy na 55. miejscu. Nie? Tak, ale to takie też specyficzne dla Polski, że my się zawsze próbujemy oceniać gorzej niż w rzeczywistości. A więc Tak, jesteśmy jak bardziej- zapytamy, jak na przykład polska ekonomia, gospodarka, no to dramat. A jak spojrzy się na wyniki, to jest inaczej. Jak znowuż patrzymy na przykład na spożycie alkoholu, no to znowuż też się jakoś trochę inaczej oceniamy niż jest w rzeczywistości, a więc no w każdym tym elemencie, słuchajcie, trochę myślę, że przesadzamy. Tak, więc 130, 136 Nigeria i Rosja, a Polska okolice 45. Tak, ale jeszcze powiedz jedną rzecz, bo wydaje się, że Rosja tutaj, jeżeli się porównuje do tych poprzednich lat, to cały czas rośnie, tak? Ten trend jest wzrostowy, jeżeli chodzi o tą korupcję. Tak, a w sensie, że spada na coraz niższe miejsca. Tak, no tam zostały tak naprawdę trochę tych krajów azjatyckich, ale tak chyba głównie Ameryka Łacińska, ta południowa, no tutaj jest jednak niedoścignionym wzorem w tym zakresie. Ale to słuchaj, i tutaj informacja dla naszych widzów i słuchaczy, gdyż ja dzisiaj napisałem artykuł na temat tego, że ta pozycja jednak może im się poprawiać, jeżeli wyjdzie. Informacje o tajnych kontrolach, żeby wyłapywać te różne czynniki korupcyjne, ale to może nie będę spamował odcinka. Wejdźcie No właśnie, sobie i przeczytajcie. nie? gdzie o tym napisałeś? Na ekonomii Rosji, no gdzie? No kurczę. Gdzie No nie wiem, no wiesz, może w Polsacie, może tam, nie wiem, w TVN-ie cię zaprosili albo gdzieś, nie? Nie, no chodzi mi, że dzisiaj był właśnie artykuł dotyczący tego. Jeżeli im to się nie wywali, to za kilka lat może poprawią swoją pozycję. Nie możemy mówić, Wiesz że tam wszystko jest źle. ja byłbym tutaj w opozycji do twojego artykułu, bo pamiętajmy, że to są plany. To ma się zadziać Tak. za 2 lata. Półtora, no. Tak. Półtora. No i tam jeszcze ma być to jest taki specjalny program, że będą tajne kontrole. Tak. No o Czyli to chodzi, nie? No bo o to chodzi, no bo jakby były jawne, no to przecież... A Każdy więc są będzie tajne. wiedział, że ich będą kontrolować, nie? No ale wiesz, ja myślę, że ci, co mają wiedzieć, to będą wiedzieć, a ci, co mają nie wiedzieć, to będą nie wiedzieć. A więc to miejsce korupcyjne... Ale to ty jesteś w opozycji, No. jak ja dokładnie to napisałem. No, ale miałeś nie zdradzać. Nie, Ale no ja bo nie- powiedziałeś... Poczekaj. Powiedziałeś, że im się poprawi. Moim zdaniem im się Jeżeli pogorszy. wyjdzie, a to jest, wiesz, słowo klucz. A powiedz mi, Słowo który klucz. z planów, na przykład Rosjanie okręty mieli budować, 30 w tym roku mają oddać, A samolotów Zgad- prawie 200. 200, nie? No. Zgadnij ile oddali. No pewnie zero, tyle ile samolotów. Nie, jeden.
Aha, nie, to Jedną przepraszam. korwetę, tak, jedną. Superjet 1 został oddany do użytku, tak. No Jedną to korwetę. idą porówni, wiesz. I była taka, wiesz, wielkie halo, bo Putin, że tak powiem, wodował i tam, wiesz, i 30 mają zbudować. I ogólnie stawiają na przemysł stoczniowy. No to bardzo dobrze wstawiają. Szkoda, że im to nie wyjdzie. No ale okej. No ale wiesz, oni stawiają, wiesz, na przemysł stoczniowy, na przemysł lotniczy, na rolnictwo, na surowce. Ostatnio na IT też stawiają. Tak, stawiają na Bo różne rzeczy, ale a propos... Przesłałem ci też taki artykuł, nie wiem, czy go czytałeś. Tak, ale wiesz, żeby stawiać na cokolwiek, no to musi być przestrzegane prawo własności fizycznej i intelektualnej. Zawiesiłem się, wiesz. Ale w Rosji? No tak, i tu właśnie wrzuciłem, że no nie za bardzo jest to przestrzegane, bo idą web w web z Nigerią, nie? Na 70 krajów, które w ogóle się weryfikuje w ten sposób, no to zajmują, wiesz, w ostatniej dziesiątce miejsca 63 i 64. Więc wydaje mi się, że to jakiekolwiek inwestycje w tym kraju, wiesz, w rozwój własności jakiejś intelektualnej, no to troszeczkę się w tym momencie mija z celem. Nie wiem, co uważasz. No, gdybym. No wiesz, przypomnijmy to, co zostało u nich w zeszłym roku prawnie usankcjonowane, czyli import równoległy. Przypomnijmy, na czym import równoległy polega. No na tym, że możesz kupić towary bez zgody producenta. Tak. No i co teraz obserwujemy, o czym wielokrotnie mówimy. Aha, to jest ważne, bo ten ranking jest zrobiony akurat Stary jeszcze. Stary, więc ja nie wiem, czy nie domknął Będzie 70. tak. No bo to w sumie Będzie w tym podium. momencie, tak? Znaczy odwrotne podium, no ale tak, może być. No, bo wiesz, bo oni, zresztą mówiłem, 20% napojów gazowanych już w tym momencie jest podrabianych. Tak. A więc jak gdyby rozumiecie ten poziom, tak? To nie jest tak, że oni sobie tam jakieś Rolexy czy jeansy, tylko już nawet Coca-Colę, znaczy ten Polo i tak dalej, Polo Cocktail czy jakąś inną robią, w opakowaniach bez zgody producenta. No więc to idzie w takim dosyć drastycznym kierunku. No tutaj myślę, że te kraje azjatyckie, no i kraje te afrykańskie będą mocno współzawodniczyć z Rosją. Więc jak najbardziej Nigeria tutaj pasuje. Tak. I teraz przeszlibyśmy do rzeczy brutalniejszych, czyli współczynnik morderstw na 100 tysięcy mieszkańców. I no, tu jest niespodzianka, bo wychodzi na to, że Nigeria jest krajem bezpieczniejszym niż Rosja. Bo w Nigerii morderstw jest niecałe 10, a w Rosji ponad 11. Myślę, że na to warto zwrócić uwagę, jeżeli by się wyjeżdżało gdzieś na wycieczkę. Więc jeżeli chcecie jechać do Rosji albo do Nigerii i zastanawiacie się, na przykład wasza druga połówka zastanawia się, no to wybierzcie Afrykę. Będziecie bezpieczniejsi. Tak, odrobinę, ale Zdecydowanie. jednak. Tak. I słuchajcie, i tu jest znowu sytuacja taka, że ten ranking powstał zanim żołnierze zaczęli zwracać z frontu, Wagnerowcy i tak dalej. Dzisiaj widzieliśmy z Pawłem filmik, którego niestety nie możemy wrzucić, natomiast jeden z byłych żołnierzy, którzy walczyli w Ukrainie, no, zrobił kompletną rzeź w restauracji w Rosji i nie wyglądało to za sympatycznie. Tego niestety pokazać nie możemy. No, ale takich ludzi będzie wracało tysiące. Więc w tym rankingu w najbliższym czasie, jeżeli się pojawi, no to będziemy coś aktualizować i będziemy informować. Natomiast Rosja na pewno będzie pogarszała się w tym rankingu, a nie polepszała. A Nigeria nie wiadomo, nie? Ale może być, że Nigeria odstawi mocno dosyć Rosję i kolejnym rankingiem, który można sobie porównać w tych dwóch krajach, są gwałty na 100 tysięcy mieszkańców. Jezus, idziesz dzisiaj jak... I tu też Ale Rosja prowadzi. zobacz, ale jest efekt, bo mamy już 500 lajków, a więc widzę, że podoba się. Tak, to dziękujemy. Ten poziom humoru, dziękujemy. Jeżeli Tak. się komuś nie podoba, proszę wyłączyć. Dziękujemy. Tak.
Tak, więc wiecie, no jeżeli wasze połówki chcą się wybrać i mają do wyboru Nigerię albo Rosję, to naprawdę warto pokazać im te statystyki i może niech wybiorą inny kraj, a jeżeli już, to na pewno nie Rosję, bo to akurat jest A zły jeżeli pomysł. wybiorą Rosję, to zastanówcie się nad waszym związkiem. Tak, bo to źle wróży. To Źle wróży na przyszłość, tak. Tak, bo tu ewidentnie no, nie wygląda to najlepiej. No No nie. i, ale to nie jest koniec, wiesz, dobrych wieści, bo mamy jeszcze... To są dobre wieści. To znaczy, no dla nas dobre, bo możemy sobie porozmawiać na ten temat, nie? Okej. Mamy jeszcze dwie statystyki i teraz przejdziemy do takiej królowej statystyk, o której rozmawialiśmy często, czyli dostęp do toalet. Ranking największych krajów z miastami bez dostępu do toalet. I jest taki ranking robiony. No i tu mamy, wiecie, Nigerię na 3. miejscu, no ale to jest państwo w Afryce, a Rosja nie za bardzo ustępuje, 5. miejsce. No ale to Więc- powiedz, że i rozumiem, że im wyżej, tym tych toalet jest mniej. Nie, im bliżej 1. miejsca, tym mniej jest toalet. No właśnie, o tym mówię, tak. No, więc to tak. Tylko 2 miejsca, to w sumie można powiedzieć, że jak Rosjanie się postarają, no to może nawet dogonią, albo odwrotnie, Nigeria się postara. Wiesz co, ja myślę, że teraz w Rosji przybywa toalet, bo oni dużo wieźli z Ukrainy, więc mogą się poprawić w tej statystyce. A może... Ty, Może słuchaj, a być. może to był prawdziwy powód? Wszyscy myślą Poczekaj, po co? poczekaj z którego roku te dane? 222. 2022. Więc może, wiesz, może to była ta prawdziwa inicjatywa, że trzeba było nawieźć 100 000 kibli, żeby wskoczyć, wiesz, tam na 6. Na 10, to okej. No, żeby wypaść z tego, nie? Z tego No, rankingu. okej. No i może to im się udać. No i ostatni ranking, jaki udało mi się wygrzebać dla was, to wolność prasy. Czyli w Nigerii i można pisać o znacznie większej ilości rzeczy niż w Rosji, nie narażając się na więzienie. A słuchaj, też- masz dane tutaj odnośnie Polski? Jakbym poszukał, to bym miał. Ale do listopada to się chyba wstrzyma. Okej, no bo tak, jak podasz, że Tak, jest wiesz, za no wysoko, tu- to tak, a jak podasz, że za nisko, no to też źle. Więc tak, rozumiem ciebie. To taktycznie, myślę, że można to odnaleźć bez problemu. Natomiast to odnajdźcie we własnym zakresie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie porównania. Myślę, że jakby więcej poszukać i znaleźlibyście coś ciekawego, to możemy kontynuować serię Rosja to Nigeria, Euroazji tylko ze śniegiem. Bo podejrzewam, że w bardzo wielu elementach będą to kraje bardzo zbliżone. Bo wiesz, ludność, rozwój gospodarki, jakieś tam tematy takie bezpieczeństwa. Będzie to zbliżone, nie? Kapitan Lisowski, znowu chcesz się wbić na nasz live. Ale to ja mam coś dla niego. Ja mam coś. Tak, mamy dla ciebie, Maciek. Tak, specjalnie, Maćku tak. jesteś. Pozdrawiamy, bo myśmy Wiedzieliśmy, słyszeli. że będziesz chciał się na krzywego, na nasz tutaj super live, tak jak większość chce wbić, ale przygotowaliśmy. Więc nie Słuchaj, zapomnieliśmy o koledze. słuchaj, ja muszę tylko znaleźć. Kurczę, gdzie ja to mam? Bo ja chyba sobie tego nie ściągnąłem. Widzę. Nie, mam. Masz. Mam, bo słyszeliśmy, że Maciek chce nam załatwić takie już profesjonalne studio. Tak. Ja nawet go próbowałem znaleźć. I tu jest filmik z tego. Mam nadzieję, że to. Bo byłem się przejść i szukałem. I spójrzcie na to. Zaraz się załaduje. I odpalę. To tu mamy mieć to nowe miejsce. Maciek. Widzieliście kapitana Lisowskiego gdzieś? No tam Halo. właśnie widziałem, tak. Maciek, Tutaj, tam ma być. Dobra, tam, zobaczymy tak, od tak, góry. Tak, trzeba do góry, tak, Chodź, idziemy. wysoko. I zaraz się pojawi. A, uciąłeś, no, a tam dalej był, no. No, No wyczerpał raz. mi się telefon. W każdym bądź razie wrzuciłem to tak ciasno jakoś. Maciek, No to nie ciasno, czołg no. Abrams. To nie czołg Abrams.
Natomiast wrzuciłem jako ciekawostkę, jak wygląda przemysł YouTubeowo-TikTokowy w Azji. Wiedziałeś No. o tym? Że to Tak, takie, zmierzamy do tego. że to do takie ekonomii centra Rosji. handlowe, tak, że ustawione boksy, jeden po drugim, przygotowane oświetlenie i tam nagrywają te filmy. Mhm. Więc I też wiecie, podobno będą przerwy, o które prosiłeś. Jakbyśmy mieli to studio. No takie osobne boksy, wiesz, to, tak. aha, okej, Od 12 do 12:15 okej. powinien się wyrobić. Dobra, Tak. dobra. Takie wylęgarnie youtuberek to były, nie? No to Więc- będzie youtuberów u nas. Nie? Tak, więc jak widzicie, my mamy bardzo trudną konkurencję, żeby zaistnieć, bo tam w Azji robią to wszystko znacznie lepiej. Musicie No. dawać te lajki, subskrybować, bo nie damy rady. Koniecznie, tak. No i wysyłać te filmy, tak, że na przykład wam się podoba i my wtedy puścimy, tak jak na Tak. początku. Tak jest. Czy masz coś do Geopolo jeszcze? Bo jak nie, to ja bym zmienił dział. Ja zawsze mam coś do Geopolo, ale zmieniaj. Wrócimy do tego. Tak? Ja, wiesz co, sprawdzę ile jest w tym momencie lajków, bo cały czas rośnie. No i myślę, że dzisiaj to w ogóle będzie jakiś rekord, bo mamy 940 osób, które nas ogląda, Wow, a lajków 607. to bardzo Więc nie wiem, dziękujemy. co te 300 osób robi, że nie lajkuje. Może czeka na coś specjalnego, wiesz. Ale będzie. Powiedziałem, że jak będzie 500 lajków, będzie coś specjalnego. To nie wiem, czy teraz puścić, czy... No, ja bym wrócił do filmoteki i znowu coś puścił, nie? Czekaj. Tak, no to puszczamy. Tak, czekaj, ja tutaj filmoteka. No. Tak, okej, i puszczaj. To czekaj. To już puszczamy. A co chcesz puścić? Wprowadzenie zrób. No, wiesz co, no to mamy taki nowy trend, jeżeli chodzi o rosyjskie budownictwo. A, okej. No jeżeli ktoś jest właśnie oligarchą i nas Mhm. ogląda i jest rosyjskim, no to są dobre dla nich informacje, no bo już nie trzeba będzie tych okien używać. No zobaczcie zresztą sami. W ogóle czekaj, zanim puścisz, bo ja chciałem powiedzieć, że Grzejesz, no dobra. że tak naprawdę to jest bardzo dobry pomysł, żeby budować wieżowce w Rosji z oknami, które się nie otwierają. No bo tam co ktoś otworzy okno, to ktoś wypadnie. Tak, no i możecie zobaczyć, tu okna się nie otwierają. A wiesz, a to są drogie budownictwa, później kredyt musi ktoś spłacać, więc bezpieczniej dla wszystkich jest, żeby Nie, te no i wiesz, okna to się nie otwierały. sprzątać, wiesz, komuś może na samochód Tak. spaść i wiesz, kogoś Tak. też może, wiesz, przypadkowy przechodzeń, tak, może wiesz, coś się No złego tak, stać, nie? To No. nie. A żaden Ale parasol jest- tego nie wytrzyma. Tak, ale jest rozwiązanie, słuchajcie, oglądajcie. Tak. Обнаружили потайную дверь при приемке квартиры в ЖК-Нау. Сразу думаешь, вдруг кладовочка, там подарочек от застройщика, дверь открываешь, а там дорога в ад. Это, конечно, очень странное проектное решение для размещения блоков кондиционирования, но зато у вас есть прямой доступ из квартиры. No, z każdego mieszkania, tak jak powiedzieli. Dostęp na dole jest od razu specjalny podest, no, więc jeżeli Bo ktoś wiesz, chciałby sobie bo ja myślę, takie że mieszkanie... ktoś zaprojektował wieżowce Tak, bez tak, tak. okien, a wtedy FSB mówi, ale zaraz. No, My nasze musimy- pozwolenie dostaliście, nie... A my, no tak, no, straż pożarna, no tak, straż pożarna. Trzeba wprowadzić wszyscy, pewną korektę w tak, projekcie. ale tutaj od FSB specjalne pozwolenie. No Tak, no i i te zaprojektowali. budynki dostały. Tak. Tak, i zaprojektowali tak, że no może okna się nie otwierają, ale są specjalne pomieszczenia do zrzutu niepotrzebnych dyrektorów Gazpromu, nie? To ja spadam. No. Nie? Ale jest to też opcja. Rozmawialiśmy na ofie, że można w ten sposób bardzo skutecznie wietrzyć mieszkania, nie? Bo otwierasz tam te drzwi, otwierasz drzwi na klatkę i ci się robi taki, wiesz, przeciąg, nie? Jak okna nie otworzysz, a przypaliłeś makaron czy coś, no to jest przydatne rozwiązanie. Tak? No tak mi się wydaje. Rozumiem, że byś reflektował na takie mieszkanie, tak? Bo wiesz co, bo to jest taki balkon dla ludzi, którzy nie lubią słońca. Możesz, wiesz, otworzyć drzwi, wyjść sobie na ten podest, spojrzeć w głąb, wyregulować tam źrenicę czy coś. I jeszcze raz się Zaczerpnąć powietrze. zastanowić nad swoim życiem, tak? Wrócić i Tak, powiedzieć, tak. wybrać tam odpowiedni numer, tak, będę, tak. Tak, no. No, taka chwila refleksji, tak jakby ktoś miał jakieś wątpliwości, to wtedy sobie tak otwiera Czy- te drzwi, patrzy, Bo wiesz, wraca. bo mają być tajne kontrole Mhm. i masz taki, wiesz, szyb
to ty wchodzisz tam i się zastanawiasz, czy na pewno chcesz ukraść coś, bo być może będzie tajna kontrola i wiesz, to takie, żeby Wiesz się co, myślę, że zreflektować. w drugą stronę. W drugą to znaczy? Znaczy na pewno chcesz na ten temat z kimś rozmawiać. I dostajesz odpowiedni Aha. telefon, ktoś mówi idź się przewietrzyć, a my no ale jak? Otwórz okno. No ale nie mogę. No ale masz drzwi. No wtedy on otwiera, tak. Wraca i mówi tak. No tak. Nie ma tematu. No dokładnie. To ja mam jeszcze dla ciebie jedno wideo. Jak już jesteśmy przy tej, wiesz, filmotece, to ja przygotowałem jeszcze jedno wideo. Nie wiem, czy widziałeś, ale dzisiaj obiegło Twittera takie wideo z kozicą, która gdzieś w Dagestanie po prostu wymyśliła sobie fajny sposób na spędzanie czasu. Tylko to wideo było takie niemrawe, więc ja dorzuciłem jeszcze muzyczkę. I chciałbym cię zapytać, co o tym sądzisz, bo moim zdaniem fajne jest. Musi się podegrać. O, jest. Tak sobie wyobraziłem, jakbyś się ty tak na tym wieszał. I bujał. No. Nie wiem, co sądzicie, nie? Jak to jest możliwe? Głupie. Co? Jak? To jest jednak trochę poważny, no. Wiesz, no, to, Kanał, no. ale jak? Ale jak? Jak po prostu, wiesz? No, dobre wideo. Mi się podobało. No, ona wygląda na mocno wychillowaną, tak jakby stwierdziła, że od teraz już tak codziennie będę chciała. Ludzie się pytają, czy to żona Kadyrowa. Ale nie wiemy. Tak, no, Nie było takich. bo na samym początku wideo, nie wiem czy zwróciliście uwagę, był taki piętrowy autobus dla kóz, co jest w ogóle dziwne. I najprawdopodobniej ta koza sobie jechała, nic się nie spodziewając i zahaczyła porożem o druty wysokiego napięcia. A właśnie, to są druty wysokiego napięcia, czy jakieś Nie telefoniczne? wiem, ale jest inny trop, że ona się po prostu suszyła, że ją suszyli, wiesz. Suszą Przed kozę? na przykład jedzeniem, nie? Albo przed użyciem. Tak. Okej. No. No to ten. Żeby mokra nie była. Wiesz. No tak. Może mokra koza brzydko pachnie to w ten sposób. Ty, a może to jest dopiero pierwsza? Masz jakieś doświadczenie? Bo ja akurat tak... Nie mam, ale wiesz co, ale bo my myślimy, że to się wydarzyło, że przejechało to auto, a może to auto podstawione jest i to dopiero pierwsza koza z wielu. Może tak po prostu tam wieszają te kozy. Ale coś tutaj nieładnie, bo napisał, że ja sugeruję, że ty masz rogi. No nie mam. Nie ma. No. No zobaczcie, łysy. Jak widzicie, nie mam. Ale jak wyrosną mu za tydzień, no to może się okazać, że prawda. Tak, to będę mógł się pójść pochuśtać. Wtedy będziesz mógł się już się huśtać, tak? Jak będziesz miał te rogi. Tak jest. Tak jest. No to co? Ja filmy chyba więcej nie mam, więc Ludzie się Nie. pytają, gdzie to? W Dagestanie. Dagestanie. Dagestan jest częścią Rosji. Przynajmniej jeszcze. Ale ja już może to przepraszam. zmienić. Ja zapomniałem o jeszcze jednym wideo. Mam coś dla was. Ale to poczekaj. Sprawdzimy ile tych lajków, bo tutaj... Aha, Możecie też subskrybować, jeżeli macie taką ochotę. Jak będzie 100 000 subskrybentów, to słuchajcie już niedługo. Z tego, a co jesteśmy o patrzyłem. włos. Tak. O włos jesteśmy, a więc musimy Ile tutaj brakuje? zarówno... Wiesz co, no mało, 88 chyba 200. 88 200. Mało brakuje, chcemy przegonić tutaj zarówno kapitana, jak i Andromedę. Myślę, że Tak. w przeciągu więc- tam krótkiego czasu nam się uda. Więc tak, prosimy o dobicie do 100 000. No co, nie dacie rady? No, No jak? A jak z lajkami mogę puścić te następne wideo? no możesz. Lajków to mamy dużo, 768. A więc wszyscy, co oglądają, to lajkują już prawie. Bo Okej. prawie 1000 mamy i widzę, że wam się bardzo podoba. No tak trzymajcie. Dobra.
Będziemy To wtedy nakręcać takie Jeszcze, głupie filmy. jeszcze tematem wprowadzenia jest okres wakacyjny. Rosjanie wciąż jeżdżą do Turcji na wakacje. Tylko Ale mniej. Nie wiem, czy widziałeś, statystyki jest mniej. tak, a ci co jeżdżą chcą i wyciągnąć jak najwięcej z tej wycieczki. Bo wiesz, kurs rubla się obniżył, to wszystko jest teraz No, droższe. no zobacz, więc tak, wiesz. Rubel zdewaluowany, a więc jak już się jedzie, to nie tylko trzeba myśleć o wypoczynku, ale również, żeby coś ze sobą przywieźć. Tak, no żeby po prostu jakiś zwrot tej inwestycji był, nie? Wakacyjnej. Mhm. I mamy Takie ROI tutaj- dobre. Mhm. Tak. Tak, i mamy tutaj wideo z jednego z hoteli w coś na A, nie pamiętam. Astana? Chyba tak. Nie. Tak? A może. Dobra, nieważne, gdzieś w Turcji. Да, нельзя, да. Нам дали... Tamam. Девочки, ну Yani böyle покушать rezillik хотели. görmedim ya. Gerçekten. Гостинцы. Bütün oteli soymuş resmen. 35 это kilo, мы вам оставили. No, zwinięte Вы же видели, это было здесь. No, no. For do you. pokoju. Respect in hotel. No. Ну, мы Wann? это... Wann? Bitte Okay. Ну, вы Aber ganz zu Hotel. every day давали. No, 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 no. Тихо, 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 тихо. Это не красиво. Every day. Дорога, ну в поезд покушать. Şuraya bak ya. Şu anda sinirden ellerim titriyor. Böyle oteli soymuş resmen. Zaradni ci Rosjanie, trzeba przyznać. Ну покушать. ale nie wiem, czy widzisz, ile tam Pochwalić. kostek masła jest takich malutkich. Cała reklamówka. No widzę, no ale wiesz, takich to może na długo starczyć. I szampony? Nie, no to moim zdaniem trzeba havlu pochwalić za dużą taką У вас oszczędność ресторан. Ale to i zaradność İncirlere życiową. bakın. İncirler. O, zobacz, Bunların widzisz? hepsi No, şampuan. ile Ve kosmetyków. 2 torba, büyük torba incir kayısı. czy to jest pokorna Böyle bir marchewka? rezillik görmedim. Co, nie wiem. Покушать. Дайте, мы уезжаем сегодня. Go home. No codziennie sobie, wiesz, Нет там tam ничего. po kilka. Tak, więc Aż się różowy cały zrobiłeś z wrażenia. Aż się zrobiłem różowy z wrażenia. I najprawdopodobniej już taki zostanę do końca, chyba że zniknę na chwilkę, żeby się zresetować. Ale słuchaj, ale nie będzie jakichś takich filmików dla dorosłych, bo nas znowuż z tym tam nic Nie, nie zarobimy. Ja chciałem, Jak zwykle. zwykle Od ekonomii Rosji. tak. Paweł, to ty może wytłumacz, jak to z powrotem przewieźć Nie, do no. Rosji, a ja znikam na dosłownie sekundę i wracam. Dobrze, to wracaj. No słuchajcie, no mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Ja chciałbym wyrazić swoje słowa uznania, bo nie tylko jak widać bogaci Rosjanie potrafią o siebie zadbać, ale ci troszeczkę biedniejsi również, a więc brawo. Natomiast no jeżeli tutaj ktoś ma w czasy all inclusive, to proponuję, żeby nie 35, tylko tak kilka tych kilogramów mniej. To wtedy nie będziecie na tych filmikach. Tak, No chyba, że tak. ktoś chce być sławny, no to wtedy tak. Ale to też dla was jest taka podpowiedź, że jak zawiniecie 7 kilo masła, to nic To się nie luz. stanie, to luz. No, z Bo to- 35, no tak. To nawet wiecie, tam w hotelu Na podium nie zwrócą wskoczycie. nie zwrócą uwagi, no bo Rosjanie przyjeżdżają i widzicie co robią. Więc tak, na spokojnie 7 kilo masła, czy tam wiecie, 4 kilo marchwi, czy co to tam było, można sobie tam podwinąć do pokoju, jeżeli jest taka No potrzeba. właśnie, muszę sprawdzić, ile jest w łazience tych szamponów, tak O, wyjeżdżam. tak. Jak będzie 1500 hotelu. lajków, Jak będzie Paweł- 1000, wtedy pokażę, co tak, przywiozłem z wycieczek. taki odwrotny, bo zawsze jest unboxing, nie, że wiesz, że Tak. wypakowują, a ty będziesz robił Boxing. odwrotnie, nie, że Boxing. będziesz pakował. Tak, do torby pokazywał, co wsadzam. A więc za te 100 000, słuchajcie, pokażę. 100 000 Tak. subów. Tak, więc bardzo dobrze i tym oto sposobem Ale przeszlibyśmy. poczekaj, bo No. się pytałem, czy nie boją się do Turcji. No boją boją się. się.
Boją się. No boją się. Ale ja też bym Ale się mają bał, powód. Ale słuchaj, ale ja też bym się bał, gdybym, wiesz, nikomu nic nie robił, zabrał sobie 35 kilo rzeczy do pokoju i robili oferę mi, wiesz, taką, coś ty zrobił, nie, i tak dalej. Nie? No A to wiesz, jest tak takie- robią ci, wiesz, za narkotyki, za jakieś tam, nie Tak. wiem, ukradniesz, tak, nie? Policja, wiesz, tego, a tutaj, wiesz, też Wiesz, no, policja masło, i tak dalej. szampon, no dajcie spokój, no boją się, no czują się, Ale wiesz. zobacz, oni chyba nie wezwali policji, bo tam tylko była ta obsługa, z tego co widzę. Tak, No więc, więc... no. Więc boją się, natomiast no nie jest tak źle. Tak, Tak, 35 kilo. 35 kilo różnego rodzaju towaru i jedna mała mini lodówka. Ale słuchaj, ale nie wiem, czy zauważyłeś, ale tam w tych foliach był chyba ser żółty popakowany, taki w plastrach, co jest, wiesz, Tak? jak jest szwedzki stół, tak. To jak skończy się to wideo, to możecie odtworzyć na slow-mo. Ale to i potem może być ten- ciekawe, jak on wjeżdża do tej Rosji, celnicy tak wiesz, patrzą jakieś złotka, nie? Myślą narkotyki, co pan wie, tam ser żółty. I to Dobra, takie dobra. zbutkały, nie? To już wiesz, 40 stopni Otwierają, przez nie? 2 tygodnie, on to tak trzymał. A to jest, wiesz, taki nawet, słuchaj, tip na narkotyki jakieś, nie? Otwierają, a tam, wiesz, ten Tak. ser żółty, mówią, dobra, panie, jedź. Wiesz, taka torba, Zabieraj się 35 kilo, wiesz, jakieś szampony, coś tam. Oni mówią, Jezu, znowu z tej Turcji wracają Turcy, pełne ci te... rosyjscy tam turyści. na pewno jest, narkotyków dobra, nie ma, oni leć. kradną nawet masło, nie? Daj spokój. No i tak ich puszczają może, wiesz. Tak puszczają. Torba no i 40 tamte- kilo, tak. a 5 I kilo tak na są dole narkotyki heroiny, właśnie nie? do Rosji przemycane. Ja to myślę, że to jest Rozgryźliśmy. niezły to. tip. Tak. Odkryliśmy jako pierwsi. Jakbyście Tak. potem czytali, że to nie wiem, w jakichś wolnych mediach Rzeczpospolita, tak, czy inny TVN, to pamiętajcie, my Udaremniono byliśmy pierwsi. przemyt, wiecie, narkotyków i będzie, Kokainy, że Rosjanin, heroiny, będzie, tak. że Rosjanin zamieszany, to wy od razu będziecie widzieli te szampony i te cięte marchwie. I w tych złotkach, nie? Tak. Pomiędzy tą marchewką. A co to? A, to taki sos, ten majonez. Okej, idźmy do ruskiego miru, czyli cyrku. Mówiliśmy dzisiaj o nowym budownictwie. Ale słuchaj, wiesz co, mamy chyba taki poziom żartów, że mój syn się śmieje, więc nie wiem, czy to dobrze. No, okej. No, taki mamy mental, no co No możemy co zrobisz? powiedzieć? No taki poziom humoru, no. Tak. Mój syn ma ale- 9 lat, jakby ktoś nie wiedział, więc to, jeżeli macie więcej, to Pozdrawiamy syna, a może wiesz, Pozdrawiamy. a może on ma takie bardziej dojrzałe? tak? Ja nie wiem, no wiesz. Tak no sobie to tłumaczę. 1100 osób ogląda to na żywo. No ale zobacz, Ja no. mam nadzieję, że nie same pięciolatki, bo rodzice wchodzą, a my tam o przewozie chroimy. Właśnie trzeba zobaczyć, słuchajcie, więc jeżeli jakieś dzieci oglądają, to wyłączcie, to nie jest program dla dzieci, to od 18 Nie. lat. Ale mówimy to dopiero po morderstwach i gwałtach i przewozie tych. A zobacz, 858 lajków, słuchajcie, no idziecie na rekord dzisiaj. Tak jest. Szacun. Pamiętajcie o tych filmikach patronów. Bardzo chcielibyśmy je zobaczyć. Tak. Słuchaj, wracając do budownictwa, bo w fajne nowe budownictwo wpadają fajne ukraińskie drony. Ja sobie wyobrażam tą sytuację, nie? Wiesz, ktoś tam wychodzi, nie? Tam robi checkout, a tam wiesz, z tej torby taki jedź. No już A co zostaw, pan ma w torbie? Okej. już starczy. Nie ma co przeciągać. Ja chciałem Dobrze. o dronach w budynki, bo miałeś coś fajnego. A, poważny temat. Tak. Tak, miałem, słuchajcie, coś fajnego. Będzie na końcu niespodzianka, jak się pojawi 1000 lajków, a już mamy blisko, to rano będziemy dla was mieli specjalną niespodziankę. Ale to ja nie o tym w ogóle mówię. Ale ja o tym. A odnośnie dronów, bo będzie jutro też na temat dronów, to słuchajcie, tak jak wiecie, mieliśmy taką sytuację, że w nocy uderzył kolejny ukraiński dron, zaatakował Moskwę. Mhm. No i mamy oficjalną informację z Rosji, którą może przeczytam wam. System walki elektronicznej podczas nalotu dronów na Moskwę w pierwszą noc sierpnia działał równie dobrze jak podczas ostatniego ataku. Ministerstwo Obrony poinformowało, że dron został stłumiony
przez obronę elektroniczną i po utracie kontroli rozbił się na terenie kompleksu budynków niemieszkalnych Moskwy. Mhm. I co ty na to powiesz? Bo tu trzeba to rozłożyć na części pierwsze. Jak to się, system walki radioelektronicznej okazał się równie dobry jak w Jak poprzednich ostatnio. latach. No i to prawda. Tak, tak. Ale w przeciągu 3 dni drony uderzyły w budynek jakiegoś ministerstwa, tak? Tak. Tam kilka ministerstw się znajduje. Mhm. Czyli rozumiem, budynek został świetnie wybudowany, gdyż Jest niemieszkalny, bo to nie był mieszkalny, tylko biurowiec. tak, ale on został specjalnie przygotowany do niszczenia dronów. Nie, oni zrzucili, wiesz, zrzucili 2 razy tymi systemami antydronowymi, zrzucili te drony na to Budynek ministerstwo. ministerstwo. Tak, 2 razy. Ale to nie chodziło o to, że oni mają tak dobry budynek, że za każdym razem zniszczy drona? Nie, ja myślę, że wiesz, zobacz, nie uderzyło w żaden budynek mieszkalny, gdzie ludzie mieszkają, nie? No tak. No Ale- tylko pracują. Nie? No to, tak, ale no było to już po tak, pracy. nie? Ale to było po pracy w nocy, nie, rano, no to nikt nie No pracował. i ministerstwo, to się nikt nie przejmie, nie? No tak, no nikt Chyba, nie że zginął, ludzie prawda, nie było pracujący do rannych. rządu. Nie było rannych. Co prawda mamy następne też informacje tego typu, że to publikowałem na Twitterze, że ministerstwo chce tych swoich pracowników, no i to kilka departamentów, przenieść do innych nieznanych lokalizacji poza Moskwę. No bo wiesz, wyobraź sobie teraz, pracujesz w tym ministerstwie, w tym Mhm. budynku. Średnio co 3 dni pierdzielnie ci dron w szybę. No. I wywala pół piętra, nie? Tam spopielone coś i tak dalej. Tak, Więc bo sobie szyb nie klepiesz ma. w laptopa, Mhm. klepiesz w laptopa i tak co chwilę. Wiesz, czy No. coś tam nie leci. A to ptak, nie? No, No, o, to ptak, ptak, o. A dron, nie? A Dobra, ty już tam orzeł, biegniesz nie? do windy w międzyczasie, nie? No to No. można się stresować dosyć mocno. Nie? No a wiesz, można też nie stresować się, bierzesz sobie szklaneczkę, wiesz, tam whisky sobie lejesz, coś tam, nie? Wódeczka, i mówisz, patrzysz, o, ptaki latają, o, jakiś dron przeleciał, nie? Na luzie, nie? Pogodzony z losem. Mam natomiast, wodę. Mhm. natomiast mówisz, że chcą ich gdzieś przenieść. Tak, poza Moskwę. Za Ural? Nie, chyba na przedmieścia gdzieś Moskwy, tak, ale utajnili Okej. lokalizację. Czyli będzie tajna kontrola i tajne przenoszenie. Tak, i będą tajne ministerstwa, gdzie nikt nie będzie wiedział. No i wtedy problem jest rozwiązany, bo żadne ministerstwo już więcej nie ucierpi. No chyba, że przez przypadek. No ale wiesz, to zależy gdzie ich przeniosą, wiesz, bo Ale może zaraz, do jakichś... Ale z tego co ja rozumiem, to teraz 2 razy też zostało uszkodzone przez przypadek. Bo ponoć No tak, system nie, działa. nie, to tak, taki zbieg okoliczności, ale ogólnie oni zrzucili te drony. Tak, tym No systemem dobra, wyobraź antydronowym. sobie, że masz tak, nie wiem, Ten sam cmentarz, budynek. kawałek autostrady. Na cmentarz też spadły. No okej, czyli po prostu jadą... No to jak wygląda powstrzymanie tego drona, przepraszam, bo ja myślałem, że utylizacja polega na tym, że on na nic nie spada, a nie, że ty po prostu, wiesz, on leci tam, a ty go strącisz, że on spadnie tam, i wiesz, też coś zniszczy i wtedy to jest sukces? No wiesz, ja nie wiem, wiesz, jakim cel jego był. Może wiesz, on na Kremle leciał i wiesz. Aha, i za każdym razem, gdy nie... Aha, bo to jest na takiej zasadzie, że za każdym razem, gdy dron nie zabije Putina, to jest sukces. No możliwe. Może, no tak, no, bo to w sumie, wiesz, zależy jaki punkt wyjścia jest, nie? No i wtedy to się zgadza. Dobra, podoba mi się. No, ale tylko, nie tylko Moskwa jest atakowana. Tak. Swoją drogą zaczyna się niezła psychoza w Moskwie, słuchaj. No bo w przeciągu 3 dni kolejny atak. Jutro będziemy o tym mówić, już na poważnie. Co Ukraińcy ogłosili? Nie mam pojęcia. No, że będzie regularniej. Aha, Także tą regularność, którą mają, chcą powtórzyć w następnych tygodniach, a być może nawet częściej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc no, te systemy antydronowe będą coraz częściej na te budynki zrzucać te drony. Wszystko wskazuje.
Ale, to No, ale może... już nie będzie wtedy, wiesz, ministerstw, bo powiedzą, że, wiesz, tam był taki szyld ministerstwa, nie? Wezmą tam tą plakietkę, Zdejmą zdejmą, i nie? będzie, że jest sukces, że tym razem już nie uderzył w żadne ministerstwo. Żadne ministerstwo, tak. No bo Znaczy tam to będzie, uderzył w ten wiesz, sam blok, w ten sam magazyn budynek, czy coś. ale już będzie ten Jakąś ten plakietkę, zdjęty. nie? No. Okej. Szyldu już nie będzie. Nie, Nie, będzie no na okej. przykład jakiś ten bank rolniczy albo nie wiem, coś tam zrobią innego. Tak. Hmm? Dobra. Ale nie tylko drony atakują Rosję, chciałem powiedzieć. Pożary? Też nie. Bo się ludzie pytali. A, nie. Też nie, bo jest jeszcze jedna rzecz, która atakuje Rosję. Ja już podgrywam obrazek. Mhm. Tylko on jest duży, więc może to troszeczkę potrwać. Potrwać. Dobrze. A może jest za duży i nie wgra się. Istnieje też taka szansa. Chyba nie. No to po prostu powiem, co... No a ja go mam? Może mi się uda. Nie, bo on był tak duży, że do ciebie mailem nie przeszedł. Norweskie zabójcze renifery atakują Rosję. Tak. Słyszałeś o tym? Tak. Bo ci to wysłałem. Tak, więc musiałeś słyszeć. Chyba, że nie słyszałeś i wysłałeś w ciemno. Tam wysłałem w ciemno, tak. To też Nie. możliwe. Jest taka sytuacja, słuchajcie, że w obwodzie murmiańskim renifery norweskie, te norweskie takie, wiecie, renifery, Mają tam taką plakietkę, taką z flagą norweską. Tak, jakby z ktoś, flagą. Tak. obwód O, załadowało murmiański- ci. Nie, to było inne, bo ja zrobiłem takie A. krwiożercze, wiesz, renifery z flagą i tak dalej, ale za Mhm. duże jest, to może później dorzucę. Tu jest obwód murmiański i jak widzicie tam to jest ten ogon pieska, a jak się kończy ten ogon, to tam jest Norwegia, nie? Mhm. I stamtąd te renifery przyszły i zrobiły szkód w Rosji. I to zrobiły na 420 milionów rubli. Wyobrażasz to sobie? No właśnie, trudno mi sobie to wyobrazić. Bo to jest, jakby nie patrzeć, 18 milionów złotych i ponoć wyrządziły te renifery w zaledwie kilka miesięcy szkód na tak dużą kwotę. Ja, wiesz, bo to chodzi w sumie o co? Renifery jadły trawę. No bo co mogą zrobić renifery, nie? No mogą jeszcze inne rzeczy jeść, nie? Wiesz. No okej, ale wiesz, ja sobie znalazłem, jak wygląda ten obwód murmiański i sobie też zgrałem zdjęcie Mhm. i tam no nie za bardzo jest co jeść. Zobacz. No jak? No zielono widzę. No, co No ty? tak, no ale to wiesz, trawy, krzaki. Skąpo zielono, no ale no w Tak. sumie wiesz. To Więc- jest na północy mocno, więc zresztą skądś te renifery się tam biorą. A ja mam do ciebie pytanie, bo czy tam doczytałeś, jak oni je jakoś specjalnie chipują, że oni wiedzą, że to norweskie, czy że to tak plakietki mają takie jakieś? Nie, ja No. myślę, że sprawdzili im paszporty. A, na granicy, tak, jak Tak, jak przekraczają. wracały, takie wiesz, spasione, nie? Pasione. Skąd wracacie? A zeżarliśmy trawę za Zeżarli, tam 18 byliśmy. milionów złotych. Idziemy do siebie teraz, nie? No wiesz, przede wszystkim jak oszacować szkody w wyniku zjedzenia trawy przez te renifery? Dwa, skąd wiedzą, że to te renifery? Ale pozew chcą wytoczyć W Norwegii. sądzie, tak. Tak, w sądzie, że to jest ich trawa, a norweskie renifery zjadły ją bezprawnie, bez paszportu, bez pozwolenia i oni chcą teraz 18 milionów złotych. Bo operuje złotówką. Takie dwa takie norweskie renifery ze sobą gadałem, co tam wczoraj robiłeś. A, byłem na wycieczce w Rosji. Stary, jak się nażarłem, za 100 tysięcy. normalnie. To tysi trawy. Normalnie mam pod ten. Nie? Po same te poroże. Polecam, słuchaj, darmocha, tak? Możesz jeść, Dar. nażreć się, nic ci nie mogą zrobić. Że to już nie szwedzki stół, tylko ruski stół. Ruski nie? Że- stół, nie? Tak. No więc to jest jedna z ciekawszych rzeczy. Natomiast jeszcze jako wisienkę na torcie mam jeszcze jeden fajny artykuł. Widziałem na Interi. I był taki tytuł. Władimir Też. Putin Mhm. spełnił marzenie kolejnego dziecka. Tak się zaczęło. Ale to grube jest, to jest grube, stary. To jest grube. No ale
tak wyglądał tytuł na Interi, więc ja aż musiałem wejść, zobaczyć o co chodzi. No bo no, jest to clickbait, no nie można powiedzieć, że nie. Udał się, więc pozdrawiam osobę, która na to wpadła. I rozmawiał charytatywnie z 8-latką Putin. Widocznie ma bardzo dużo zajęć, że może sobie Dzwoni, wiesz, wybiera sobie tak. Tak, Dzisiaj wybiera. zadzwonię do Kati, nie? do Kati, lat Cześć, 8. Katia, ile nie? tam masz lat? 8. Tak, A, tak, świetnie się składa, tak? Bo mi się dzisiaj nudziło, nie? Tak, bo nie ma wojny, nie ma kryzysu gospodarczego, nikt na mnie nie poluje, będę dzwonić po 8-latkach, Po dzieci. po dzieciach. No i pyta, no co ty byś chciała, nie? Nie, rodzicie, kto tam Katia dzwoni? Jakiś pedofil, coś tam? Nie, to wujek Prezydent. Wowa, nie? Tak, Prezydent. wujek- Dobra, to gadaj. Tak. I marzeniem dziewczynki z obwodu kurgańskiego, które miał spełnić Putin, było zobaczenie zorzy polarnej. Według rosyjskiej agencji, bo to już cała agencja, wiesz, opracowała, 8-latka razem z rodzicami spędzi kilka dni w jamalsko-nieckim okręgu autonomicznym, gdzie będą mogli polować na zorze oraz przejechać się w saniach ciągniętych przez renifery. I tu jest moje Ale te pytanie. norweskie to właśnie ciekawe. No właśnie, tu jest No moje właśnie, bo... pytanie. Czy, Ale nie, one są tak na żarty, że pewnie tam, wiesz, śpią w tej Norwegii, tak, nie? Jakiś tak, tam stan zimowy. że ta Katia przyjedzie z rodzicami, nie ma zorzy, reniferów nie ma, powiedzą, że to norweskie były i trzeba było przegonić. No i wiesz, i jest oficjalna informacja, że pojadą na kilka dni. Natomiast mnie tak coś się wydaje, że nikt nie dodał, że że tą rodzinę, tych rodziców i tą Katię deportują na północ. Nie, znaczy nie, oni pojadą, ale bez, tutaj już słuchacz, widz, trafnie. Znaczy taki one-way ticket, nie? Tak, że one way ticket, że ona będzie mogła już całe życie oglądać tę zorzę Tak. polarną, bo będzie goniła renifery norweskie, żeby trawy nie żarły. Więc tak, spełni jej marzenie. Tylko Mhm. na swój własny sposób. I to jest właściwie godzinka. Dobija. Tak, ale słuchajcie, 30 łapek nam brakuje, 29 dokładnie. Mhm. I jak się pojawi się równy 1000, to będziemy dla was mieli niespodziankę. Tak, to wrzućcie jeszcze te 3 dyszki i Paweł dokończy i pójdę spać. A sam? Co? Nie interesuj się. Dlaczego? No byś się podzielił, tutaj na pewno jak podzielisz się, to tych 20 parę Nie, łapek będzie w górę. ja się nie dzielę takimi Nie rzeczami. dzielisz się? Nie. No nie bądź takim samolubnym, Nie. zobacz, tak. Już jest 1000, widzisz? No i super. Już mamy 1000, a więc możemy to puszczać, słuchajcie. Wielokrotnie nas prosiliście o różne rzeczy, a ponieważ my spełniamy marzenia... Większość olaliśmy. Nie. Pykło 1000, tak, pykło 1000, słuchajcie. Nie wyrobiliśmy się zazwyczaj. Spełniamy marzenia i dzieci, i naszych widzów, a więc dla was jutro mamy niespodziankę i nowy format programu, który startuje jutro. Na pewno będą jakieś problemy, natomiast startujemy jutro o godzinie 9. No i teraz wielka chwila, bo prezentacja naszego nowego projektu. Prezentujesz? Czy coś mam mówić? No tak, w tym tak, momencie? tak. Możesz mówić. Nie, już prezentuję. Aha. 3, 2, 1. Tak, będziemy w miarę możliwości starali się co rano wypuścić kilka informacji takie prasówki, tylko kwestie ekonomiczne, bo tego nie ma, a artykułów za dużo się nie da napisać. W ciągu tygodnia dzieje się bardzo dużo rzeczy, więc takich, wiecie, 4-5 krótkich informacji. 8, 9. No, w zależności kto to będzie prowadził w danym dniu. Jak ja będę prowadził, będzie dłużej. Jak będzie Mateusz prowadził, To będzie się w krócej. 15 minut wyrobimy. A możecie pisać w komentarzach, kogo chcielibyście widzieć. Na przykład możecie wybrać mnie, możecie Mateusza, Wybierzcie możecie Andromedę, albo możecie na przykład Maćka Lisowskiego też wybrać.
jakbyście Tak, chcieli. tutaj Taki ktoś dwugodzinny. tutaj ktoś napisał taki teleekspres, no bo to tak ma być, że po prostu krótko zwięźle, żebyście mieli ogląd tego, co my mniej więcej wiemy. Codziennie I nie musieli czytamy. już nic więcej czytać, tak, żadnych mediów, tylko nasze. A więc jeżeli komuś się znudziły nasze twarze, już ma dosyć, no to dobra informacja będzie nas więcej. Od jutra. Lub znajdziemy kogoś, kto to będzie prowadził. A więc jeżeli ktoś chce również tutaj być współprowadzącym, możecie wysyłać swoje Tak, tutaj zgłoszenia. mamy uwagi, żeby jak najwięcej było Miedwiewa, więc Dymy. tak, ale ja nie wiem, Jeszcze czy mu to nie na nie wtorek. proponowaliśmy, nie? Ale Aha, ja nie wiem aha, też... to czekaj. No. W ramach takiej zwięzłej informacji. Wtorki to takie heheszki, czwartki te kolacje, gdzie rozmawiamy z różnymi ludźmi na wiele tematów. Soboty Paweł Solo opowiada o tych wszystkich niuansach ropowo-gazowych i finansowych. Niedzielę Paweł z Maćkiem zazwyczaj. No i te poranki, jeżeli się będzie udawało robić codziennie, czy tam 5 dni w tygodniu, czy 4 dni w tygodniu, ale będziemy starali się w miarę regularnie i to będzie taki krótki, zwięzły blok informacyjny. Więc tak. No, tak to wygląda u nas. Na jutro. Zapraszamy. A dzisiaj dziękujemy, że nas oglądaliście, dziękujemy, że nas wspieracie, dziękujemy wszystkim patronom, dziękujemy osobom, które wysyłają nasze filmy, bo myślę, że to jest ważne, żebyście wysyłali. I te śmieszne, i te nieśmieszne. Ze swojej strony życzę wam dobrej nocy. Mateuszu, Dobra. Dziękuję. trzymajcie się. Cześć. Cześć. A 18. A ile będzie trwało? Jutro będziemy w Polsacie. Tak, Dziękuję. nie powiedzieliśmy nikomu. No ale to cały czas jest, bo się Dobra. znowu coś nie udało i się nie zakończył live. Aha, A więc, widzisz, taki postscriptum. Jeszcze Tak, raz. Trzymajcie tak. się, dzięki. trzymajcie się, dzięki.